Wejdzie. Jak się człowiek nie robi, to jedzenie nie spakuje. Raz, dwa, trzy, chodź. Dzwoni. No co ma nie dzwoni? Jak się człowiek przeżegna, to w głowę nic nie da. Idziemy. Ja. Hala. Romuald Rubinowicz. Drodzy internauci, zapraszam Was do wspierania kanału przez Patronite'a. Romek Zaklinacz Byków. Drodzy internauci, są u mnie dzisiaj panowie z Dębowej Kuźni i będziemy razem coś wykuwać. O! O! I wiecie co to jest? Co to z tego będzie? Tak wygląda surowa siekiera. Jak nie popsujemy, zrobimy wykałaczkę. A jak coś im nie wyjdzie, to zrobimy wykałaczkę do zębów. No. Z tego. Ale może tu są fachowcy. No i popróbują. Jest młoteczek, który też się przyda, no nie, bo to odciągnąć, to mam trochę pojęcia o tym, także to odciągnąć na kowadle, to trzeba by było troszeczkę potu wylać. O. Trzeba by było, no jeszcze jedna sprawa. Na mocie to trochę zejdzie, a co to Trzeba pociągnąć otwór na obuch i to sporo. No widać, że cacy. Przystępujemy do zapalenia paleniska i młotki w ruch. Tak jest. Roksa, czekaj. No. Także panie Romku, my zrobimy zwykle tak, że jak już mamy wybity otwór w klocku na siekierę, pierwsza rzecz po nagrzaniu to wkładamy klina takiego cienkiego, wbijamy go tak gdzieś mniej więcej do połowy i pocieniamy sobie ścianki tutaj na obuch. Tak. Przekuwamy to w zasadzie, można powiedzieć, do równa, wybijamy ten klin i zwykle rozciągam ostrze. Staram się albo w tym samym czasie, zależy jak się uda nagrzać. No my pracujemy na gazie, więc to nie grzeje punktowo, Tak. tylko cała jest rozgrzana. Tak. Tu będziemy robić pewnie trochę inaczej. No tak. Potem, jak już mamy to zrobione, idzie ten klin, który nam to poszerza, no i ostatecznie wbijamy tego klina. Tak. No to będzie trochę machania młotkami, chłopaki. No i w zasadzie siekiera jest prawie że zrobiona. No, jak nie popsujemy. No. Dobra. Czyli co druga. No, Można ogień palić. można ogień palić. Gra. Działamy. Gra muzyka. Woda by się przydała do chłodzenia, nie? Tych klinów A jeszcze. wodę ja przyniosę. To jak Troszeczkę. zanim się rozpali, zanim przestanie kopcić, bo zanim drewno się spali, to kopci trochę normalnie. No. Bo tu warunki są takie Bo sobie coś tam partyzanckie trzeba będzie trochę. schłodzić Ale to wie pewnie. pan, myśmy na koksie robili Uff. parę lat. To... I ten koks, powiem wam, nie jest za dobrej jakości, bo nie strzela. Dobry koks to strzela. Widać z niego za dużo gazu jest wyciągnięte. Miałem, jak klepałem Lemiesze, to już dawno ten temat przerabiałem, że jak był lepszy koks, to szybciej się robiło. Więcej Lemieszy. Wie A pan, u gorszy nas- koks, bo był taki też, co w moment się zażużlał. No. No i do kitu robota. U nas był dostępny tylko ten hutniczy, co się szlakował tak strasznie. Grube takie, strasznie Ale to te... gruby to trzeba kuć. No tłuc to go, trzeba bo- prać, no to połowa idzie w muł, nie? Tego pyłu. Tak, tak, właśnie idzie w piach, no i to już jest do niczego, bo z tego robi się tylko szlaka. No. Także w zasadzie dosyć szybko żeśmy się przerzucili na gaz. Chociaż tego koksu tutaj tak mi przepali parę ton. Poszły konie po betonie. Zawczasy. Marcin, obrócimy sobie to kowadło chyba. To jest? Obrócimy kowadło, żebyśmy mieli jak stanąć. Przybijmy je najpierw, wiesz, bo żeby
Jak obrócimy, to się nam znowu, wiesz, będzie bujało, nie? Tu musimy czekać na jakiegoś gwoździa. Mamy go Proste odkuć, no to kieszenie. poczekajmy, nie? I masz tam nic? Pieniądze masz ino. Co mnie tu zaglądasz? Macie tu przecinak? Nie, nie macie. Nie, majza nam nie brali. Nie, dobra, obejdzie się. Widzisz, Kamil, przed używaniem młota trzeba smarować, a nie raz w roku. Co? Mówię, że przed A, używaniem nie. młota trzeba Wczoraj było smarować, a rano. nie raz w roku. Raz w roku, przecież za każdym razem smaruję. Jak sobie przypomnę, za każdym razem jak przypomnę sobie. Czyli raz w Czyli raz w roku. Póki się młot sam nie zatrzyma z siebie, to Albo nie sam ma, nie zacznie działać. nie ma sensu smarować. Jak wychodzi z kuźni, to trzeba go nasmarować. Wiesz co, tam w dokumentacji to chyba co 2 godziny nawet, wiesz co, bijaki trzeba smarować. O. Idę, no to smaruję kurwa teraz, ale w końcu ten smar zasrań trzyma. Przecież jak był ten poprzedni bijak, to się po prostu dziad nie trzymał tego, to jeszcze mógł smarować ileś chciał kurwa i to wszystko wleciał. Jeden nerwuj się, majster. Wszystko będzie dobrze. Bo ci pójdzie uszami. Ja to się boję, żeby u nią w inną stronę nie poszło. Bardziej jak z prako, jak z cecha. Młotki wam potrzebne? Zobacz, Mamy Swoje. swoje, mamy dobra. swoje. Wiesz. Motki Ja mamy zabiorę, takie żeby pod, nie pod rączkę. Żeby nie przeszkadzały. Takich rzeczy Przyzwyczajenie to się nie jesteśmy. pożycza. To... Dobra. Dobra jest. Panie To są te Romku, Sułkowickie. ze 2 gwoździe by się przydały, to te A, kowadło zrobimy, nie? Pręty, już niosę pręt, zaklepiemy, bo puść to za słaby. Już niosę. Macie do okrągłego? Jak nie, to zostawię. O te do okrągłego. Panie Romku, skąd tą wodę to ja bym przyniósł? Już. Bo bym panu pomógł. To. Pokażę panu. Chodź pan. Niech mi Weźmie pan to powie. wiadro, O, tak. Wyleje pan to, ole jest No. brudne. Kiedy ostatnio na koksie robił, Dobra. Pokażę panu skąd nie? Ja jest. raz tu jak telem. Nawisz na Tu razie? koło wagi jest kran. Tam szybko leci, bo w No, oborze dlatego powoli wzięliśmy leci. 4, nie? Potem się schłodzi, no to się odpuszcza ta stal i No robi tak, się coraz większa, nie? Ciebie. Także musimy za każdym razem po zagrzaniu tego narzędzia Odylej. schłodzić czy kleszcze, czy kliny, obuśnice. To wszystko musi być chłodzone. Mleko, no. W mleku to najlepiej się chłodzi, nie? Co to jest? To serwatka chyba. Woda, no. Ciąg paruje. Napij się, spróbuj, sprawdź, nie wiem. Też taki... Sałatka murowa. Nie dowierzasz mi, że to woda jest? To paruje. No to ciepła woda pewnie nie. No nie gadaj, że to próbujesz. Wiadro było brudne, no przecież nie czyściłem wiadra po to, żeby chłodzić narzędzia w tej wodzie. Tak kurde. Dajże mu ten espumisan. Nagrzewasz już, tak? No, wrzuciłem od góry, zobaczymy, bo to wiesz. W prętorach się nagrzeje, nie? A Tak, tam tak, to tak, trochę więcej czasu. tak. Ten może za gruby trochę na gwóźdź, co? Nie, będzie. Będzie, tak? No to dobra. To się może spróbuję tego młotka na tym, Dobra. na pręcie, co? No, Jak on chodzi. no. Wie pan, to ja bym sobie młot sprawdził, jak on chodzi. Dobrze, sprawdzi pan. Ale to na pręcie sprawdzę. Dobra. Co będziemy po próżnicy palić? Nie, nie, bo sprzęgło gorące, on bardzo powoli bierze. Tak? Tak, bo to jest, wie pan, sprzęgło płytkowe. Ło, okej. Sprzęgło płytkowe jest. Jak jest Dobra. zimny, No. to muszę żelazo wsadzić tam na bęben, na ten bęben, bo tam jest sprzęgło płytkowe, na bęben, żeby bęben nagrzeć, to będzie sam
z wyłączonym sprzęgłem będzie tłuk. Więc jak tłuczę, to ja wtedy podkładam kołek drewniany, żeby nie tłuc w kowadło i nie walił, rozwalał kowadła i nie tępił się, no to drzewo wali, aż zagrzeje się sprzęgło i sam stanie. Aha. Wtedy zaczynam robić. No u nas jest cierne, tam chyba na okładzina od stara jest bodajże. Nie, płytkowe, jedne wewnątrz zębione, drugie na zewnątrz. Płytkowe sprzęgło jest. Spinane jest tymi widełkami tu. Tu są widełki, które spinają go. Zobaczy pan, o tam o. Trzeba mu wdechę i ten, bo to nie... Nasz jest płynniejszy. On tu albo tak, albo siak, nie? Halo, uwaga! A my tu szmelcu nakładli. Nic tam. Ładnie. Ale ono dzwoni, dość ładnie dzwoni. Dość ładnie dzwoni. Twardość ma wystarczającą na pewno. No. Majzelkiem by to przyciął chyba. Tak. Na rzecz trochę przyciemy. Mam przycinak. Ja ma pan przecinak, to tylko na przecinakiem obciął i było, nie? Czy babkę przynieść ostrą? Bo chyba mam babkę też ostrą. A! Ale przecinak jaki mamy? Pan Romek po babkę poszedł. Na babce A te ostre. ostrej, no. Kurde. Tak to chodzi. Mocne ma się. nie? Ale nie zbiera się jeden za drugim. Aha. Trzeba go jakby podpompować. Nie wiem, zobaczymy, wiesz, jak to będzie No. szło. No to mamy 3 odkówki, Na nie? takim, na takim czymś to jeszcze nie pracowałem, wiesz. A pracowałem na powierzchni naprawdę na różnych. I na moim zespierałem sprzęgło. W sensie, wiesz, u nas jest takie coś, że tam się obraca cały czas, jest sprzęgło no, jak w samochodzie, trochę jak w starze, nie można powiedzieć. Czyli, że sprzęgło cierne to działa na pościg, czyli jak delikatnie dociskasz, to on sobie w pewnym momencie złapie, nie? Wyżej uderzy też. Jak dociśniesz mocno, jak mocno dociśniesz, no to szybciej ci złapie, bo to zwarcie będzie prędzej, nie? A ten tutaj ma takie wrażenie, że on tak albo 0,1, Tak. albo łapie, albo nie. No ciężko Zaskakująco sztywny jest. Kwestia przyzwyczajenia, nie? No nie, w ogóle. Zabawa, wiesz co, jak na tym, jak na powietrznym, jakbyś chciał sobie pojedyncze robić. Tanie stupanie. Majster, ja to naprostuję, nie bój się. Kto da radę jak nie my? Nie, niech pan zostawi. Zaraz przestawimy go po prostu odwrotnie, jak się Aha, zamontuje i rozumiem. już tak sobie Bo to zostanie. waży trochę, cholera. No, nie ma sensu, nie ma sensu. Dobra, Zamocujemy go i odwrócimy cały z Dobra. pniem. dobra jest. Taki będzie chyba, nie? Będzie. Za luźna osada, duży otwór, no nie? No. W kowadle. A babka cienka, bo to komunistyczna babka. O, tu będzie lepiej pasować. Tym to sam. Luźna cholera. Ja jej tam o polityczne te nie pytał, ale To tak, co się kręci faktycznie może i za komunistyczne. luźna jest cholera. Ja przecinakiem. To już pójdzie. Gdzieś tu przecinak był. Kur- O! Będzie siły, jak rozumu czasem mam, ale Zaraz, bo da pan te kleszcze? Da pan te kleszcze, bo na krzywo. Grzbietki?
Takie. Dobra. Kładzie pan na kowadło, przytniemy tym. Ile? Tyle? Druga strona. Puść, puść. Puść, puść, puść. No Dobra. już ucięte. Okej, jeszcze raz zaklepać. Przecinek z resora. I to, Porządna stal. i to Nie ma co. wagonówka z wagonu kolejowego. Lebiesze z takiego robiłem resora. I tam siekierę mam do łupania, tak pokażę. Zabójcze ciężko też ma ostrze zrobione z tego resora. Dobre. Dobra stal. Podchodzi jak pies do jeża, nie? No chciał z nami przywieźć swój, ale do tego samochodu Do mini nie się nie wejdzie. zmieścił nasz młot. No na dachu chciałem położyć, ale mnie by teraz jadła. To nie działa? Działa, ale tak. Wiatr też nam przeszkadza. Bo wiatr jest, co? Ty, fajne te kowadło. Fajne. Właśnie fajne, bo jest cichutkie, nie ten. Ale ciągnie. No, Mówią, mo. co ma mieć, to mo. Co ma mieć, to ma. Ale nie, poważnie, fajnie ciągnie. Pałeś się w proste kamień. To co, pakujemy z powrotem? Nie no, co ty, trzeba się będzie po prostu do Kaspra uśmiechnąć. Wiesz, że Sam drugiego, widziałeś, że on też ma. wiesz, że drugiego takiego już nie ma. No to drugie co miał, to miał połamane, ale... Weź se sprawdź kamień, fajnie ciągnie. Do siekier macie takie lekkie kleszcze? Proszę? Do siekier macie takie lekkie kleszcze? Tak, tak. Nie lubię, panie Romku, ciężkiej, bo po łapach piorą. Tak? No. Ale do lemiesza to takie muszą być. A do lemiesza to jest inna zabawa. A, Tak, bo do lemiesza takie muszą być niestety. No inaczej się robi. no. Fajnie ciągnie kowadło, tak? Nie... Fajne, bo ciężkie jest, no co tam Ale gada. my też mamy po 150 kg kowadła i trochę inaczej. Fajnie ciągnie, podoba mi się, ono dźwięk też ma. No. Nie ma, to też jest fajne, bo jak dzwoni cały dzień, to też jest. Ja wiem, ale 4 gwoździe starczy. dobra, jeszcze tylko polecę, przyniosę trochę smaru sztafera na kole rozsmaruję i można robić. Ta siekiera Dobra. w środku jak? Tak koło. No, już powoli by to można było coś działać. Po jednej, nie? Grzejemy. Kamil miał kiedyś tak palenisko zrobione, że miał dmuchawę odpalone za chyba, nie? Czy czego to była dmuchawa, coś miał tam? Samochodowa. Samochodowa. 2 gwoździe miał wprane i zasilacz od komputera, nie? I na tych gwoździach miał zawinięte druty. No i zasilacz od komputera, że to ten. To jak się zapało za palisko, to kopało, nie? To było po to, żeby się nie opierać, tylko żeby pracować. Dokładnie, nie? Jak chcesz, to ci w robocie pastucha założę. Wtedy ci ten fotel prezesa zabiorę. No my fajne wybrać, naprawdę. No ja nie widziałem takiego jeszcze. Bo czasem masz wrażenie takie, że to uderzenie, ta energia z tego uderzenia idzie tak jakby weter. A tu nie idzie. Fajnie. Ja bym wygodne buty założył, tak to mniej więcej, wiesz, tak ten, komfortowo. O. O. Uważaj. Dobra. Drugą mańkę.
To u nas takie smarownice są też na bijaku z przodu, Tak. na pociągowej śrubie, Tak. na panewkach i na łożysku. Bardzo drobny gwint trzeba równo brać. Bardzo drobniutki. No, te kalamitki potrafią być upierdliwe. A to w ogóle robił mi tokarz. Tą smarownicę, bo oryginalna była żeliwna, to drganie upierdlicie się na No ziemię. to u nas są aluminiowe, jak pan sobie za mocno ściśniesz albo tego, to Tej zagięli mi kapturki. Nie urwiesz, ale tamto oryginalna to normalnie robi, a tu patrzę smarownicę na ziemi tańczy. Utrąciła się, żeliwo, no nie? No. Stał ferek. Dobra, co, wbijamy te kroki A. i... To pewno. Co? Pewno. Bo ta siekiera już zaraz dochodzi, wiesz? Marcin, weź się w końcu za jakąś Dobra. robotę. Czy daj mi tego. Rękawickę sobie wezmę też z jedną, nie? Gdzie ci to wbić? Słuchaj, tam gdzie wbijesz, tam będzie bite. Mówisz, że przyjdzie majster i będzie źle. I tak będzie źle. Majster, testuj to, czy dobrze jest wszystko wbite, tak jak Kurwa, ma zrób być. to raz za dobrze i będzie po sprawie. Masz trochę. Na Śląsku jak robiłem, to był taki zwyczaj, że jak nowe kowadło było, to trzeba było kupić flaszkę, wypić, rozbić o te kowadło i coś ich przekuć za tym kowadle, to się kowadło chciło. Ach, chciło się, no No. pewnie, że tak. Pewnie, że tak. No. Ale widzę Aby chłopak, tylko wypić, nie? aby, aby wypić. Jak to moja ciotka mówiła, już ona nie żyje, mówi, fachowiec mówi, dobry, wszystko potrafi, ale najbardziej wypić i zakąsić. Nie dawaj. No co, panie Romku, bierzemy Bierzemy, pierwszą siekiera. bierzemy. Odmłot. Gdzie są moje kości? Gdzie masz do klina tego? No, raz, dwa. Będzie. O cholera, o cholera, czekajcie, trzeba popuścić, cholera, takie grube. Gaszy, co? Czekaj. Skurkowane, trzeba popuścić śrubę jeszcze. Ja, bo za nisko. Śrubę albo cholera jasna. Dobra. Do tego. Nie bój się, Rofy. Nie palą się? Iskry jakieś idą. Już nie wiem. Trzymamy, nie masz takiej. Powinno iść, jak nie, to będę pióro wywalał. Ale A, będziemy kóło pióro- się nie rozgryło. Tylko ja wiem, o co chodzi. Pień jest zakopany nowy No. i ono trochę poszło w strzemionach do góry, czyli wyżej, bo zawsze było dobrze, przecież kułem grubsze kliny niż ta wasza siekiera. No tak. I kułem, ale ono po prostu poszło tu poszło, cholera, tu do góry, bo nowy pień jest, wyżej stoi trochę.
Dobrze, no to Nie no, damy radę, w razie co to wywalę pióro. no, na spokojnie. Dobra, próbujcie. Jak nie, to mówię, pióro będę wywalał. Pomogło! Pomogło! Dancis! Dancis! No. Ciul. Ja bym powiedział, wiesz co, spróbuj. Panie Krzysztofie, Pan co, ja lubię, że one mnie tu... A, sprężynują. Ale te mocniejsze by były. Ale ty jestem nauczony. A, dobra, dobra, nie będę się wkazał. I jeszcze mam bardzo ładny, ale cholera ma jedną wadę. Ma okrągły otwór i się obraca w trzonku, cholera. Aha, no. Tak zrobili, cholera. Żałowali po prostu przebić otwór normalnie na trzonek taki, żeby się nie obracał. Mówię, tak zrobione jest ładnie, ale niestety. Fuks. Tak, jakby trochę pnia opuścił, to by było korzystniej, bo to nie musi być tyle prześwitu. Bo niebezpieczne jest tak, miałem stary pień, wbiło mi się kowadło, poszło w szczemionach i jak się oprze tą płytą, to wtedy zerwie te śruby. Taką przygodę miałem. Kułem lemiesze i śruba mi pęk, bo kołnierzem doszło do... To mi poszczelały śruby od resorów, przyjaciel. Robię szlak, czy o tę, no ścianę, co się stało? Zerwało tę śrubkę, no to tak tutaj ma pan, nie? Tak, tu powinna być osłona, no ale... Jak się człowiek przeżegna, to w głowę nic nie da. To ja spróbuję ostrze pociąć, zobaczymy co, bo to taka, wiecie, jak pierwszy naleśnik, nie? To taka trochę brzydka i dowie, nie? Ale żeśmy zobaczyli jak się na tym ocie robi i tak dalej, nie? Cholera jasna. Dlatego też kleszcze mamy swoje, żeby nie było za bardzo, aż tak dużo tych losowych czynników, nie? To nie są kosmiczne zwykle różnice, ale to jest takie coś, że trochę... Kwestia komfortu. Komfortu. Też, nie? Ale też praca u kogoś na innych Tak, tak. to jest zawsze nowe. No. Fajnie jest ten swój młotek mieć, mietki, o, najlepsze kleszcze w warsztacie i najgorsze jednocześnie, to są właśnie chowane. Grafit? Grafit. Na nich idzie robota. Weź tu poprawię.
jutro? Daje Co? egzamin? Daje młotek egzamin? Daje radę. Daje radę. Tam uderzenie jest, można by było trochę obrotów dołożyć. Poczekam jeszcze. Nie, na razie nie będzie, bo dosypałem węgla. Wypietaj babę tu. Wypietaj babę tu. Wiesz co, zauważyłem, że cały młot pracuje na tych belkach, wiesz? On niezależnie od tego, co tu jest, nie? No. I to myślę, że kompensuje te uderzenia też dosyć mocno. Które jest? Nic. To już będzie obuchem, to tutaj będzie tylko ucho. No wiesz, cienkowaty się już... Właśnie. Aha, nie wiem. Francja. No uważaj, bo możesz się przejść na to stronę idzie. Tamta? Uważaj, bo może Dobra, zostaw. zędra to ci weź, a to przykleić to. się do koszuli. Zimna co? Wypali dziurę. To żywica? Żywica. Jak się pracuje w plenerze? Inaczej, nie? Dobrze. Że? Wy zawsze zamknięci w pudełku, nie? Wiesz co, nasze pudełko ma na przykład tę zaletę, że no słońce ci wtedy nigdy nie świeci w odpływkę i zawsze widzisz jaka jest temperatura, nie? To plener ma swój urok. Tak. Prawda. Sprawę jeśli już, ale Jeszcze chwilkę. No, bo tak się wydaje, że są niedogrzane delikatnie, nie? Co? Jak tak patrzę, właśnie to się wydają zimne te odpływki na tym kowadle, nie? Ale to jest kwestia percepcji, że światło No. ci świeci prosto w odpływkę, wiesz. Ja już tam mam pomarańczową. No właśnie. Taką fajna jest, nie? Tylko ja tu wolę sobie lekko przerwać i od niej zwłaszcza ostrze, No. bo im cieńsze, tym większa szansa, że upalimy. Zwłaszcza, że mocno odwykliśmy, wiesz, od pracy takiej na słoneczku, nie? Coś z tego będzie. Myślę, że coś z tego będzie. Krzysiek wszedł w tryb pracy, więc na pewno nie polegniemy na tym zadaniu. Co? Mówię, że na pewno nie polegniemy. Na Jedna siekiera wyjdzie. A nie, do 16 razy sztuka, to wiesz. To nie jest tak, że masz za mało szans, tylko masz za mało cierpliwości, wiesz? teraz będzie z klinem. Będzie pijany, to się przygoda. Ten drugi. No, to drugi.
Klej nabijemy, tak? Ja? Czy już robimy obuch? Tak. Tu się szlakował, przypoliło. No pier. Raz, dwa, trzy, chodź. A z lewej. Ostrze. Cholera, sam miał. Dobra, też. Spróbuj tak. Ten? Marcin! No, wej! Lepiej, że bały po dupie, wejdzie wszyscy. Dobra, wybijemy następnym razem. No. Ja coś przyniosę, coś pożytecznego. O, Dobra. Ten nie będzie. Czasem się Franca zaklinuje. O. Co fachowiec, nie? To gdzieś tu jest prawdziwy Kowal, a nie taki jak i on, nie? Czekaj, spłodzi. Potrzebujemy koksu, bo robota nie idzie. Znaczy robota idzie, tylko się nie chce. Szczura Bez tam, koksu. szczura tam pociągnąć, nie? A tego to już nie zrozumiałem. Bo na studiach nie byłeś. Chwalę sobie to. No i dobrze. Patrząc na was. Ale sztywny jak piernik jest ten mod, kurde, no wiesz, Jest, no. mm, Na sztorc nie postawisz, nie? kurwa, Od to ja, kubki, bo bo... tych retorów faktycznie, wiesz, za mało to jest źle, bo on pracuje wtedy tak, że nie nadąża, dwa, że za sztywno to też źle. Chodzi o to, że wiesz, że jak jest za dużo tych resorów, one nie mają możliwości ugięcia się
Jakby, wiesz, bo to jest prężyna, czyli to powinno ci tak klepnąć, tak jak ręka, wiesz, Mhm. że zakumuluje tą siłę i pierdoli. Tutaj nie, jak jest za sztywno, nie ma takiej możliwości. Ja tu ciekaw jestem, co się nagra, bo ja jak podchodzę do młota, to jak szef pod nosem, nie? I nie wiem, czy to będzie słychać, czy nie będzie słychać. Jak kowal przy młocie, jak kowal przy młocie. Nie, bo ja tak Ustalmy to. U nas to samo, coś mi nie siedzi w kleszczach, ja cały czas bełkotam do siebie, nie wiesz. No tu mam blisko, ciekaw jestem, czy to złapie, nie? Nie? To posłuchasz sobie dopiero jak ja będę przy szlifierce, co się będzie działo. No to widzisz, to oba wiemy, jak to działa. Kamil, weże tam szlaki nie ma na dnie. Młot zagłusza. Generalnie stare rzeczy, które działają. Działają dobrze, nie? To są kurde narzędzia wiekowe i one jeszcze wieki posłużą, nie? Dzisiaj idziesz do marketu, kupujesz szlifierkę i nie wiesz, czy ona te 2 lata przeszlifuje, czy będziesz musiał za miesiąc iść wymienić. Także fajne rzeczy. No, ja na takiej szlifierce nie robię, no my robimy na pasach, więc to jest trochę inna robota. Tutaj no to się sprawdzimy zaraz, nie? Jak to będzie wyglądać. Mam nadzieję, że jakoś to będzie, nie? No wiesz, te szlify też na siekierach, one nie muszą być jakieś bardzo wymuskane, idealne, więc to nie jest taka nożownicza robota typowo, nie? Jak robię sobie u siebie, no to staram się jednak, żeby to było jak najrówniej, bez jakichś tam, tak jak Krzysiek wcześniej opowiadał. Ja powiedzieć wcześniej, że macie tą samą głębszy gryz i pozę, ale teraz to już nie bardzo. Teraz to już nie bardzo, a wcześniej Panie tak samo Romku. żeście siedzieli, wiesz, tylko Ja mam takie pytanie. nieważne. Idziemy później tego byka zobaczyć, bo to w końcu Tak. pół Polski, On przyjdzie, całą Polskę żeśmy przejechali, to warto by było zobaczyć. on przyjdzie razem z krowami na łódź i po godzinie 17, gdzieś 15 przyjdzie tu. Ja tu na niego wsiądę, wam przyjdzie tu, będzie tu, za Nawet tu, boczki za płotem oswojone przyjdzie. młode, nie? Przyjdzie, on jest tam z krowami, przyjdzie, spokojnie. Wysły z gniazda. Takie młode. No, pozostańmy przy tym, że młode. No. Ja się z chłopakami tutaj trochę identyfikuję, także odmładza mnie cała ekipa, jest fajnie. Ile masz lat? No ja w tym roku 39 kończę. Za 2 dni. Był cienki? Nie było cienkiego. Dzięki. Sorry, zagadali mnie. Tył. Okej. No dodajemy jeszcze i będzie łatwiej. Jeszcze raz, dla pewności. No, by wyszedł. No, Od razu? tak babkę wpija. Możesz ty, kurde. I niecierpliwy. Widzisz, że mamy tylko jednego klina, nie? Którego? Od tego. No i co? No i nic, tak tylko gadam. Żeby nie było. Jeszcze raz? Dobra. To jest tego wada, my to głównie pod prasą używamy tego. Tak, Bo wtedy jest stacjonarnie, nie? I tak, dosłownie raz i dobra. to jest fajne, jak pan tylko paluszkiem robi tak, a hydraulika to wciska, nie? No to, otóż to, tak, jasne. Ale to prasę co mam, to zaprojektował jakiś gość chyba wzrostu naprawdę siedzącego psa. Powierzchnia robocza to jest tak, no trochę wyżej jak kolano. Żeby się tam zobaczyć cokolwiek, A, masakra. To robimy jak pomodlić. Pakistańcy, no po prostu kucki, no bo co zrobisz, nie? cholera. Niewyważone to jest tak, że strach podnieść, nie? Bo to też jest to. A co beton nam przywieźli i mieliśmy sobie wylać jakiś taki szalunek wyższy, że był betonowy, to albo brakło, bo my zapomnieli. No, i tutaj. No cholera. To tak postawić je po prostu wyżej. No, Wyżej postawić. Zazbroić
Tak, tylko musi być ciężki fundament pod to, nie? Bo, Zazbrojony i dobry beton. bo u Stary, niej większość masy jest na siłowniku, a siłownik jest chyba od jakiegoś wielkiego wózka po takiego tego widłowego, nie? O cholera. Bo to też robiony sprzęt i No tak, robiony. I źle zaprojektowany. chociaż później jak ten gość robił te prasy, to mu gdzieś tam strzelałeś z poiny i choć co, także to tam nasza trzeba mieć sztywna w miarę. Aha. No, bo tak to pływało. Tak. To Kamil, masz tam co? Które? To szukaj. O, gruby. Jeszcze raz, dziękuję. To już będzie Kamil do prostowania. To dają na razie na bok, a tu wyciągaj wszystko te. Te? No, To rozhajcowało się? jeszcze nie wiem, ale o. Już lipa. Jara się Francja. Ostatni raz. Dziękuję. Hej, To? To już ja cię będę prął, ty się będziesz tam bawił. Prąty, tak wiesz jak jest. To zrób mi jeszcze tę trzecią zaraz, To zaraz już. żeby to wiesz. Marcin Gruby. Sam, że jest gruby. Co? Clean Gruby. Cicho! Bo se nie trafię i co? Pójdź do... Dobra, będzie. To już będzie na klina? Nie, jeszcze nie. Jeszcze raz ona musi być. To jednak Marcinem się wolniej robi jak hydrauliką. Nie narzekaj, bo sobie pójdziesz na hydraulikę. Co? Jak ja pójdę na hydraulikę, to znaczy, że kurczę trzeba spodnie podciągać, bo dekolt majstra, jak to mówią, nie? Nie, to jak ci pójdzie hydraulika. Jak mi pójdzie hydraulika, to będzie coś. No. Gorzej nie będzie, a lepiej to już na pewno. Ale lepiej nie, też Marcin? nie będzie. Lepiej nie będzie. To jest ta, co ma Tu przed jest chwilą. jeszcze będzie do tego, do Co? ustawienia. Duży? Duży. Raz, dwa. Dziękuję. Okej. I jopa. No, teraz będzie Kamil przyjmował stery, bo już trzeba to będzie prostować, ja mu będę pobijać, a Marcin chwilę się popierdziela i potem pójdzie po szlifować. To mi się podoba. Majster to tak malutkie odruchy. No. To pasuje mieć, nie? Pamiętasz, o co chodzi? Będziemy robić na tym? Chyba zrobimy, nie? Albo sobie podkładkę damy. Gdzie masz? Nie będzie? I co to będzie trzymał? Kowadło. Grawitacja. To już widzę te prostowanie. Dasz radę, Kamil. Jak pan to ocenia, panie Romku? dobrze chłopaki pracują. Okej, Będzie coś z tego? będzie siekiera. Super. My tak przyzwyczajeni jesteśmy, że jak robimy tak nie ma za bardzo co i kiedy pogadać, nie? Bo to tak no... No tak, tak. Lubią, fachowcy są klasa. A na czym będziemy obuśnicę bijać? Nie, Fachowcy są na klasa. kancie chyba. Chyba na kancie. Dobrze. No, na kan. Obuchem zahacz.
Dobra. Chyba tyle, gdzie jest gładzik? Tam. Chłopaki teraz prostują i wygładzają tą siekierkę. Trochę skorygują profil. No, z pierwszego będzie, co? To na kandę mi, tak jak zwykle u nas jest. Kurde, jak u nas to tak się to robi. No i my tak gładzikiem wolimy, bo to wtedy może fajnie pokazać, gdzie co chce, żeby mu uderzyć, a... A ja wam coś pokażę, No. zaraz wam coś przyniosę. Ety, Zaraz coś pokażę. Dobrze, róbcie swoje, ja przyniosę. którym? A dajże spokój. To jest oryginalnie, spód to jest gładzik mojego sąsiada, co on właśnie tam coś kowarstwem się zajmował. Ale się wziął i zużył. Ze 2 razy. Bo kiedyś to był na drewniany trzonek, na drewniany trzonek. No i w końcu przerobiliśmy go raz na drut. Zużyło się. No przyspawaliśmy klocka i jeszcze raz na drut. Nie ma, to ma u nas dożywocie. No. Gładzik. Toporne narzędzie, ale działa, wiesz. On może wtedy bardzo precyzyjnie pokazać, w którym miejscu on chce, żeby było uderzone. I możemy mocniej po prostu to zrobić, no nie? Jest takie przeniesienie jakby, pod młotem się fajnie tym robi, no. No tylko bardziej płaski musi być wtedy ten gładzik. W sensie, no dobra, myśmy to zrobili, wiesz, ale... Znaczy się wykonanie na pewno jest autorskie. No tak, to widać z kilometra, nie? Tego nie oszukujmy się, to jest wykonanie jest po majstrowemu. No, tam trzeba Czyli polić się siekiera, nie? Póki się nie urwie, to się trzyma. No, Ale działa. ale działa. O. O, to głębokowato wlazło. To prosta? To nie ma dużo prostowania w zasadzie, nie? To nie jest ta co była przed chwilą? To jest dokładnie ta. Aha. Nie będziemy robić za równo, żeby Marcin miał co Opadluch robić. trochę jest, wiesz? Ja bym tu jeszcze troszkę... No to nasz tors, nie? No, jakby się dało, to by trzeba było go trochę z profilu To dawaj ją nasz tors, bo tutaj mu właśnie ten AB Oberharder wyjdzie. No. No i ściepnij. Po ostatnich 100 siekierkach to my tu mamy klimatyzację. O, nie robi wrażenia, wiesz. Przy tych 30, ile czy było? 30 parę stopni na zewnątrz, nie? było, tak, i 46 No. przy piecu było, nie? 46 przy piecu, tak. To fajnie. No. I rób se przysiady w saunie. No tak to mniej więcej wyglądało przy tym prostowaniu wtedy. No masakra. O, pan ma fachowy gładzik. No i widzisz, teraz kurde będzie wstyd. No będzie wstyd, no a co nie będzie. Elegancki gładzik. Tylko ma jedną wadę, cholera, na okrągłym trzonku. Ale to nie wada. Elegancki gładzik. Weź Kamil tam gładzik od pana Romka, spróbujemy tam. A ja go wam No tak. podaruję. Osadzicie go na rurę, to ja dla was za te kowadło. A, dzięki. zrobimy. Co, dobry? Pewno. A no widzi pan, akurat do waszej siekiery pasuje. O kurde, ale handel będzie. Tu kowadło, samo- a tam gładzik. Tak samo do No. butów się sypie jak przy naszym. Czyli jest dobry. No, Dobry gładzik. to się my chyba nie tyle. Osadzicie go na rurę i będzie gans. Mówię, cała wada, żeby cholera Ale miał... wie pan co, ten też był na drewnianym trzonku. Ja Kiedyś, wiem. kiedyś tam dawno. Ja wiem. To mówią dawno i nieprawda, nie? Tak, żeby miał podługowaty otwór, no nie, ale to go na rurę naspawać. Na kawałek rury i już. Gładzik. Ale piękny to jest kurde robota w ogóle niezużyty. To Faktycznie. jest wojskowy chyba, nie? Jak zestawu wojskowego wygląda. Chyba tak. Tak, być może. Mam trochę tych takich narzędzi, bo ja na złomowisku wyciągałem i różnie, bo jak widzę, że coś jest takiego
Kowalskiego to To no, praktycznie nieużywany jest. tak nie używamy. Fazy widać oryginalne tutaj. Widzi Tak, pan? parę groszy się da na złomie i się weźmie. No, czasem idzie trafić. Idzie. Naprawdę. To ja tego dostałem od sąsiada, on to miał zrobiony też jakoś coś po swojsku. No ale się sprał, a w pewnym momencie się pęknął jakby tu, od razu z obu stron. No to my go co, zeszlifowali do równa, zrobili z drutu koluszko, No. zakuli w rurkę i fajne, nie? No tak, Bo tak. po łapach nie pierze. No tak. Mam jeszcze drugi, ale tamty troszeczkę skromniejszy, ale ten wam oddam bez nic. Na tym etapie siekiera rzadko wygląda ładnie. Ja rozumiem, przecież ja to wszystko rozumiem, to jest wiadomo. Robimy jeszcze od góry, jeszcze od góry pasuje. No, nie? pasuje. Ale widać, że Kamil też powąchał Kowalskiego, pojad Kowalskiego chleba. Tak, no on od 12 roku życia klepie. Tak? O, A mam 13 lat. 13 żartuję. No. Nie, więcej chyba jak 13. Więcej. Nie no, gdzie tam, przecież by mnie chyba inspekcja pracy zatukła, jakby miał No 13 tak, lat. nie bajajcie, ba. Pali się, coś się pali, trzonek się pali na Nie, boczku. łobuśnica lekko przygrzana. A o tu, No. od drewka, bo gorąca. Hopa. No dobra, nie aż tak. Ja ci siły nie żałuję. No, ja wiem. A ta się ładnie wyprostowała. No, Sama. ładnie. Reszta to już szlifierz będzie się martwił. No. Widać, że chłopak ma oko do tego. Wie pan, on u nas prostuje wszystkie siekiery. Wszystkie. Jeśli prostowałem ja, potem zaczął prostować Kamil, wyprostował jakąś tam ilość, ja już tak nie mogłem tego wcelować. Aha. To znaczy, że ma chłopak oko. No. Albo też jest taka kwestia, że my po nim nie poprawiamy, a po sobie to by się poprawiało. Się chichrasz. Gorące cholera, trzeba ostudzić. Też kute z jakiejś kawałka, z jakiejś stali. O rany. Wie pan, kroczek po kroczku, Tak, noga za tak. nogą i... Tak, to wiadomo, bez prasy to trzeba się nakiwać. Bo gdy była prasa, no to wiadomo. Zaskakująco też wszystkiego za człowieka nie załatwi. Musielibyśmy mieć wyfrezowane idealnie, wie pan, matrycę do tego, a wtedy by się bardzo szybko mogło okazać, że jej mocy bardzo brakuje. Aha, No. aha. rozumiem. Żeby ten, bo z drugiej strony strasznie przegrzewać siekierę na ostatnich tych etapach tylko prostowania, no to całą tę robotę cośmy włożyli, żeby to utrzymać z jakimkolwiek rygorem temperaturowym, żeby było przekute, żeby było mocno tego, wszystko to idzie się w dym, nie? O, No bo jakby powodujemy to, że struktura jakby stali, no zaczyna się rozrastać, a nie ma jakby tej siły, która by to z powrotem wyłamała, przerobiła na drobniejszą, no nie? aha. Jak chodzi tylko o kalibrację. Tak. Dlatego na przykład jakby była tu śrubówka, tak żeśmy mówili, ona ma ruch bardzo szybki przecież, okrutnie szybki. I tutaj na tym ostatnim skoku, no to by podłożył Aha. i dzwon, no nie? Bo śrubowe to są jedyne prasy, które można projektować na zwarcie matryc, że uderzeniowo, no nie? Tak, tak. Bo tak to hydrauliczne czy coś to nie powinny się zbierać, a mimo środowe jak się zebrał matrycę, to znaczy, że ona może pęknąć, nie? Po prostu tak, bo po prostu śrubowa, na śrubowej podobno kucie jest dozwolone. Tak? Tak. To był dla mnie ten fachowiec, który robił dla mnie sprzęgło do błota. On robił sprzęgło i ten wał tam, panewki tam, No. te koło tam. A tą całą konstrukcję to już ja sam robiłem. Te blachy to wszystko moja robota. Śrubowa to jakby pan tak miał książkowo dzielić, nie? Na młoty, na prasy i tak dalej, to śrubówka to jest coś pomiędzy, bo Aha.
Z jednej strony jest to coś, co... Nie chcę strasznie. Przypalone No, było, kurczę. Przygrało się trochę. Z jednej strony to jest coś, co jest tak jak prasa, czyli jest zamknięte, no nie? No bo budowa i kowadło i tak dalej jest wszystko w jednym. Tak. A z drugiej strony pracuje uderzenie. Tak. Także coś pomiędzy. Mimo środową da się przeciążyć. Hydraulikę ciężko, ale też by się dało. Aha. Marcin, teraz ty pokażesz, jak się nie prostuje tego. Potem ja po to poprawię. Dobra? A jakbyś się zdziwił? No to ja będę tak w takim szoku, że... Kamil tak wypoprawia, że i tak będzie jakby źle zrobił. Wstydu bym mu narobił. To tyle. przecież ja i tak nie przyznam, żeś to dobrze zrobił. Najtrudniej takie topory jak są z brodą, takie coś jak ciesielskie czy wikińskie, coś takiego, nie? Im dłuższą ma brodę topór, tym gorzej się to prostuje, bo No tak. Wiadomo. zwłaszcza jak wąski jeszcze, Tak, w tak, ogóle. tak. Nie wiem, czy coś będziemy z tego robić, to są 2 wałeczki 160. Nie, to zabierzecie, bo ja z tego nie będę siekiery kłuł. Ale to może co innego, bo Ja to... jakbym siekierę miał robić, bo myślę kiedyś zrobić od podstaw, No. z obuchem razem, to resor od tego, od nadczepu tira. Tam jest pióro bodajże jest 25, a na przykład 28 mm. No, to można coś zrobić, bo Można zrobić, uczyć kawałek takiego pióra i już. z naszego doświadczenia mniej jak 30 to już ciężko. Jak na szerokość jest. Da się, nie? Wszystko się da, ale... Rozumiem. Tak, Dobra? I zrobimy sobie Ja. te górę najpierw. Dobra. Chcesz tak, masz tak. okrągły. No to podgrzejemy. O, jakby było ciepłe, bo by łatwiej. No tak. Trzeba się nakiwać, trzeba. Jak się człowiek nie robi, to jedzenie nie smakuje. Co? No tak. Wiaterek to akurat łapie we włosy, nie? Wiesz. No tak. Jak klepałem Lemierze, to nieraz tu było na podwórku 5 samochodów, a nieraz i 7. Stali sobie tam, gdzieś opodal, siedzieli na trawie, przyglądali się, a ja kułem. No szalenie delikatnie. No, to z takiej czołowej polskiej firmy, co robi między innymi kleszcze. Nigdy więcej nic od nich nie kupię, bo okan dupy to rozbić. Aha, okandupy, to znaczy, że bardzo dobre. Podobno robili kowale w PGR-ze, mówili kowal z pierścienia, co zabezpiecza felgę samochodu czy przyczepy. Pierścień to jest sprężyna ta. Ja się zastanawiam, czy nie jest za delikatny, bo też ten pierścień tam jest delikatny. Akurat tam jest, no może o. No, Wie pan, gdzieś- pod młot to czasem jak są delikatniejsze te kleszcze, to jest lepiej, bo one się będą krzywić, cuda się z nimi będą działy, ale po łapach tak nie pierze. Aha, amortyzuje. Bo jak są grube kleszcze, to jak strzeli krzywo, to czuć, wszystkie No. stawy czuć. Tak. To jest jednak 100 kg, to nie wybacza, no nie? Odbicie, tak. No i długo tam jeszcze? Bo mnie ręce bolą. Od podpierania się. Nie martw się, Marcin, zaraz my się będziemy podpierać. Reszta w rękach Marcina. No, niech się szliwiesz martwi. To co, gasimy fojer, nie? To wygasi. Gdzie tu się gasi?
O, od razu o minus 10 stopni, nie? No. No i co? No i teraz wszystko do szlifowania. Ja Mieliśmy mam 3 te. siekierki, zostały 2. No zagapiliśmy się gdzieś, zagadali przy tym, przy czekaniu i nam się lekko przypaliła. No szkoda zachodu, żeby to kończyć. No myśmy na koksie nie robili parę lat, nie? To się człowiek trochę odzwyczaja. Wiem, że złe baletnicy, rąbek spódnicy, no ale zwykle baletnica nie lata spod polonokiecka. A to już ty powiedziałeś. No ja to powiedziałem, ja tutaj tymi słowami, więc no tak to niestety czasem się zdarza. Złego lepiej i tak niż jastrze. Ostatnie co my zjarali, No, tak. to ostrze. No taki urok koksu, on bardzo wysoko grzeje. Tam jeszcze dodatkowo jak jest nadmuch, to zaraz nad nadmuchem jest strefa tak zwana utleniająca. I ona po prostu To co? Trzeba uważać, żebyśmy nie przyuważyli. Idziemy tak szlifować. 2 siekierki. Teraz szyfierzy coś poprawi, potem jeszcze coś podrównamy i będzie można hartować, nie? Ucha podrównamy, tu musi to troszkę przyciąć, trochę wyrównać. Tak, tak. Troszkę tu, troszkę z każdej strony, tak jak polonez, nie? Nie ma miejsca, gdzie nie był bity, więc trzeba troszkę przyszpachlować, nie? To co, panie Romku, pan mi teraz może przedstawi swoje szlifierki, kątową i tą Proszę stołową Proszę bardzo. Tylko to musi przestygnąć. i No, może się polubimy. No, to mamy parę minut. no tak. A nie lepiej to rzucić w cień? Chociaż zapalenisko, żeby w cieniu było, nie na słońcu. Bo to kowadło ma temperaturę. Albo na ziemi można rzucić? Można chyba. Na ziemi I najlepiej. szluz, niech leży. Na ziemi najlepiej. No. Niech leży, niech czeka, odstoi się. Ja bym to rzucił jedno od drugiego dalej, żeby po prostu to Troszkę szybciej ostygło, nie? prędzej ostygnie, szybciej. Nawet to tak na płask rzucić. O. Gra muzyka. Płynna jest praca, o tak bym to powiedział. No tak. Na palenisku gazowym. No. Nie, no na pewno szybciej grzeje, a co? Gaz? Szybciej grzeje chyba. Zależy od pieca, bo jak jest piec taki, że jest dużo wełny danej, ma mało tej To za- cegły, czyli jakby tej strefy akumulującej ciepło, że tam ciepło jest gdzieś zmagazynowane, Tak. to on grzeje w zasadzie tylko palnikiem i różnie. Jak są lekkie wsady, to tak jest sam raz. A jeśli byśmy robili coś takiego jak to pana siekierę, no to tam odkówka na początku miała 1,5 kg. No to kilka takich odkówek do pieca, no ile jest 5 czy 6 i się okazuje, że akumulacji to jest za 15 mało. minut trzeba poczekać, Tak, aż 15 się przynajmniej. wszystko nagrzeje. Aha. Ale to jest ten plus, że wszystko się nagrzeje, a się nie spali. I Rozumiem. równiutko się grzeje. Możemy Rozumiem, no bo tu wsiąść trzeba na pilnować, chwilę. bo to ciut jak iskry lecą. No, nie? No, to na gazie nie powiem, że się nie da, bo się da, ale trzeba zdecydowanie pójść na obiad w trakcie roboty. Bo raz żeśmy ten błąd popełnili. A Nieraz. I spaliliście parę siekier? nie, akurat kliny. A siekiery też się zdarzyło. To co Cały spaliliście? wsad. Kliny akurat Kliny. popłynęły w piecu. Do szczepania drewna? Nie, do siekier. Takie coś Ach, jak tutaj. aha, No, te aha. cienkie takie, co tu mamy, to No gdzieś rozumiem, tam popłynęły, wyleciały. z chcieliśmy iskry. zahartować, a wyszedł budyń, nie? I tak bywa. Ja kiedyś przecinak zrobiłem, tak już był pięknie. Ostatni raz do hartu, piękny przecinak z resora tego, kurczę, taki długi. Tu ktoś przyjechał, odwróciłem się, tu zagadał mnie, kurde, tam snop iskier leci. Dziękuję. To już nie ma co szukać, to już nie ma co zbierać. Nie ma co zbierać, nie ma ostrza, tylko dziura. Dziękuję. Myszy wygryźli, nie? No, tak. Cacy. No co, chłodziły się trochę? No, wciepnij je do wody. Trzeba będzie to Na szlifować. drugą nie? stronę je. Albo nie do wody. Już do wody. Teraz, schłodzimy. Teraz już jest będą okej. zimne. Jak nie świeci, to... znaczy Ale wezmę w kleszcze. No, to. nie zaszkodzi, no nie znaczy wodę im nie zaszkodzi. No. Boże nie będzie. No. Zaraz jeszcze na herbatę będzie? Nie widzisz, była biała, już nie jest biała. No. To szybko zeszło to działa. A to co, tu jest taka jakby mineralna woda tu jest, czy?
No tak jakby musi, no nie wiem, było to tak. Ta jest z wodociągu. Ja mam dobrą studnię, ale muszę pompę zrobić do porządku. Mam dobrą studnię głęboko. Tam ona jest w tej drwalce, w tym rogu, od podwórka. Jest głęboka studnia, bo jest chyba 8 metrów do wody, do lustra wody. No ale trzeba z pompą zrobić porządek. W tej chwili mamy wodę z wodociągu. A oni może, cholera wie, bo tu jest głębinowa studnia, oni może ją trochę chlorują tam czort wie. Nie wiem, ja zastanawiam się, czy się studni nie kopać, ale to tak. Wodę mamy z wodociągów, a rzeka jest zaraz obok, to jak trzeba tam do podlewania czy do czegoś, no to A jaka rzeka płynie? Breń. No jest taka rzeka, że jak pan dobrze nogi rozstawi, to pan nie przejdzie. Nie? Brynia? Breń. Słuchaj, Breń. masz ścierniwo. No idziemy. No, Chodźmy. gdzie tam skrobać. Sobie wezmę maskę jeszcze, dobra? Się Marcin będzie produkował. Bo ja to lubię z maską. O. No teraz mi też dzwoni, kurwa, w samochód. No. Mam szlifierkę kątową, mam przecinarkę, mam. Jeżeli Dynie. coś grubszego przyciąć, to nawet tarczę założę nową. Dobra, panie Romku, pan to by mnie chciał we wszystkim wyręczyć, ja sobie tu poradzę z tą z prostą sprawą. O. Super. A to pan już obydwie zdążył. Tak. Może pan to oszczędzić. Więcej nie trzeba ścinać, co? Nie. Więcej nie trzeba, nie. Nie trzeba, bo tak widzę, Teraz że... sobie to przejadę na ręcznej szlifierce troszkę. Ło, jakie to długie. Założył pan grubą tarczę do szlifowania? Tak, dobrze, Tak. dobrze jest. No i gra. Gra. Tak, tej madło trzeba mocno dociągać, bo ono ma gruby ten... Ono nie musi być ja- jakoś bardzo mocne. Ja sprawdzę, wie pan, po swojemu, Dobra. bo ja go lepiej znam, co ono potrafi wywinąć. Ja go biorę normalnie z nóżki. Tu śruby się nie rwie, śmiało. To jest test siekiery teraz, wytrzymała. Proszę pana bardzo. Romka. Wytrzymała. Teraz pytanie, czy dam radę to odkręcić, nie? Dobra. Ona ma 2 zakresy obrotów. Czy to... A tam jest szybsze. Ona ma 2 zakresy. Szybciej się robi.
Teraz to robi. A tu wodę przyniosę. Dobra. O super, teraz wejdę. Lecimy na palenisko z tym. No musimy jeszcze troszeczkę wyrównać, pocienić troszeczkę profil ostrza i do hartowania. Jak tam łapy grzejecie już co? Na klina krowy. Marcin się spisał, jak zawsze zresztą. Złego słowa nie powiem. Przede wszystkim my z majstrem jesteśmy zadowoleni, że to nie my musimy spędzić pół dnia na szlifierce. To jest jednak żmudna robota, nie? Notorycznie masz no to samo cały czas. A podczas kucia, no chyba nawet widzowie powiedzą, że Poszło z samo paluchem? kucie jest ciekawsze niż Miałeś szlifowanie, rękawice? nie? Na serduszku i po twarzy czuć temperaturę. Zmierzone są na osobnym No dawno nie robiliśmy na takim palenisku, więc no człowiek się odzwyczaił. Tutaj ten żar strasznie dmucha po twarzy. Bo u nas jak jest piecek gazowy, no to on punktowo bardziej dmucha. Jeżeli się otworzy drzwiczki, no to wtedy rzeczywiście taki żar na twarzy czuć. Ale to otwiera się na chwilę, wyciąga się odkówkę, zamyka się i nie ma tego, nie? No tu jest to cały czas. Jak się jeszcze za bardzo rozgrzebie, tak, że te białe wychodzi aż do góry, ten najgorętszy taki koks, no to już wtedy to już naprawdę czuć temperaturę. No są przede wszystkim troszkę za grube, to jeszcze je trochę pod młotem ścienimy i później już przegładzimy na kowadle i będziemy prostować. I już będą do hartowania. Chyba że Marcin powie, że jeszcze są do szlifowania. On to lubi tak się wtrącić wtedy. No zwłaszcza, że on to będzie szlifował, więc... Będziemy wrzucać jeszcze ją na młot, czy nie? Tak. Na młot, nie? No. Pasuje troszeczkę pocienić, bo są delikatnie za grube, mają profil. No lepiej, że są za grube jak za cienkie. Pali się, Tak, pali. no jest porządku z czego, wszystko, nie? panie Romku. Tam parę klocuszków żeśmy dorzucili tylko i... Co? No ta jest ciepła, to jest moja. Wiadomo o co chodzi, próba.
bo myśmy go cało zgasili. Kolorkami. Normalnie wkładamy do pieca na ustaloną temperaturę, jak do piekarnika, jak na placka wkładamy. Nie? I to jest wygodniejsze, bo nie trzeba na oko. I w jakiej temperaturze leży 200 pies? stopni. 200 stopni. O, to 200 stopni odpuszczamy. temperatura ładna. No taka słomeczka wychodzi. Mhm. Może troszeczkę Pietruszka, majster, pamiętaj, pietruszka. Ostatnio na pokazach właśnie jakiś taki starszy jegomość przyszedł i że grać na marchewkę, odpuszczać na pietruszkę. Nie? Aha, no ciekawe powiedzenie. No i do bucha niech to się... Chyba, że pan to okapuje gdzieś nad... Ja to okapuję w ten sposób, proszę pana. Jak ma pan jakąś metodę swoją, to tu nie będę panu lał oleju byle gdzie, bo to... W trociny. Trociny. No ilu? W trociny. O, taki trociny zbiorą. W trocinę. To Ilu? jest moja metoda. Raz w trociny, drugi dobrze tego i później już... Suchutkie, nie? Tak, suche trociny. Ja to w ogóle zostawiam, jak już po hartowaniu Na jest. rozpałkę, nie? No, ale to siekierę zostawiam na noc. No i trociny ten olej, jak ktoś mi wypiją z niej. No cóż, skończyliśmy praktycznie pracę na dzisiaj. Została kosmetyka tak naprawdę. Skończyć profil ostrza, wykończyć szlif i tak naprawdę można ją nabijać na trzonek. Myślę, że No to tak. wyjdzie z tego przyzwoita siekiera. Wydaje mi się, że można uznać tę robotę za zakończoną. Ale potrzebujemy jeszcze opinii eksperta, nie? No panowie, musimy skonsultować, czy jest wszystko tak jak trzeba. Czy coś by pan Romek poprawił, bo to jest na pana maszynie, więc ja myślę, że tutaj pan jest ekspertem, jeżeli chodzi o ten sprzęt. Cieszymy się. Również dziękujemy Za- za przednią zabawę, możemy Tak, i powiedzieć. za użyczenie warsztatu. Dziękuję bo to- bardzo. No nie codziennie ma człowiek okazję kuć na takim sprzęcie. Ja dziękuję bardzo, żeście mnie tu odwiedzili. Jeszcze pomyślimy, może przyjrzyjcie się tej siekierce. Jeszcze możecie Och, to jest kaliber. będziecie może jeszcze robić taką, tylko troszeczkę mniejszych rozmiarów, bo ta jest może trochę za ciężka. Nie ważyłem jej, ale ona może ważyć No, około 3,5. 3,5. 3,5 może ważyć. A już jakby 3 była, to 3 było, to by wystarczyła, no nie? No, Do łupania, tak? 2,5 To spokojnie. jest do łupania. I ja tu pokazywałem, bo tu chłop pokazywałem, świetnie łupie. No. Za łba tylko trzeba trochę się przyłożyć do niej. No jest. Łupia ma pociągnięcie zabójcze. Gruba Berta. Gruba Berta, ma pociągnięcie. Zobaczcie, taki piak. Da pan mi ją. Uwaga. A brzoza zaschnięta, ciężko się łupie. No. Ale akacja za to, jak po sznureczku, nie? A, Jak stąd. Jeszcze tylko zaklinować. dobrze. Będzie jak trzeba, siekiera. Marcin, tu musisz patrzeć, mo czy nie ma? Patrzaj. To jest od patrzenia, to tu palcem trzeba. Mieliśmy też takiego jednego fachowca, Myślę, że mo. który ostrość siekiery właśnie tak sprawdzał i mówił, czy mo, czy nie mo. To było spokojnie. To też był taki Twardość, dziadek. nie twardość, prawda? A twardość, przepraszam, twardość, bo ostrość to ja sprawdzę, ale on twardość potrafił właśnie tak palcem przejechać i mówił, a mo. A jeden taki majster to im Słychać, przez że telefon. twarda, bo się odzywa się. Odzywa się. Bo byle jaka siekiera miękka nie odzywa się, a ta się odzywa. Ona na pewno, jakbym ją zdjął z toporzyska, to na pewno ona dzwoni. To jest więcej niż pewne. Dzwoni.
No co ma nie dzwonić? Dobrze, tak, co ma nie dzwonić właśnie? Dzwoni, dobrze zrobiona. Jak była popękana, to by nie dzwoniła. No oczywiście, albo zamiętka. No. Byle jaka stal nie dzwoni. Pilnujcie po swojemu. Zaraz tu wszczepiemy jakiegoś klinika i Kamil, to jest twoja Będzie. specjalność. Daję w twoje ręce. Mów, czym ci pomóc. Zrób to za mnie. Choć raz. Jak zwykle. Najlepszy kawałek dębu jest. Na ramce. Niżej, 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 niżej. Dobra. Dobra. Trochę natniemy głębiej tego. Tak, tak. Natniecie sami. tak, to Kamil ma do tego rękę, on wszystkie obsadzał na siekiery. No, oprócz tych, które ja obsadzam, albo które ty obsadzasz. Tak, to poza tymi, które my obsadzamy, to lepsze obsadza Czyli Kamil. wszystkie obsadziłem. Za chwilę coś pamiętam. No to jest chyba ten wzór. Ty wszystko widzisz. No, klin się sam zrobił. Tak. Jakbym miał deskę jakoś, to ja normalnie tą moją siekierę zaczeszę. I na tym zaczeszę, bo o żelazo w końcu nie uderzę, tylko o drewno. A twardy, zaschnięty jak diabli. Ale siekiera ostra widzę. Tak. O, jak zaschnięty. Na kości. Dobra, ale trzeba skrócić go, co? Taki nie A wejdzie to Mateusz. zbijemy i przetniemy. no może- tak, co, może tak i to u tak. nas robimy. Bo on no, stanowczo za długi jest. Dobra. Masz młoteczek kulturalny, większy niepotrzebny chyba. Idzie wymadło. Moment, Aha, ja sobie to robię w ten sposób. a no tak. Większy młotek. Aha. Tu za imadłem będziesz miał najbardziej stabilnie. Bo tu jest No, najtwardziej, będzie bo lepiej. blisko tego, blisko po prostu zamocowania. No u nas zawsze kowadło jest zaraz obok, no to na tym, na stopce od kowadła. No tak, tak, tak. Tu też jest kowadło. Jak byście chcieli. Jest. W zasadzie to, cośmy przywieźli, jest minimalnie większe. Mhm. Minimalnie, Ale bardzo podobne, nie? Minimalnie. Tam to jest kawał. ale model ten sam. Też austriackie? No przecież też ma te okiennice, to też ma. Ma okiennice, tak, no tylko myślałem, że mnie chodziło po głowie, że to germańskie, a to austriackie. I jeszcze miałem takie jedne, kupiłem tu w jednej z okolicznych wsi, ale proszę pana, żeby dostać ten walec, to gość miał elektrownię, powiedział, słuchaj, jak przywieziesz mi jakieś kowadło, to ci oddam ten walec. Mówi, nie, no co ja mi tu z pieniądze, bo on ten walec on miał wbity w ziemię i służył mu jako kowadło. Przy tej elektrowni tam coś tam wyklepać, wyprostować, bo normalnie elektrownia wolna za Lidzbarkiem. No i ja pojechałem po ulicznych wsiach, kupiłem takie kowadło, też było środek wybity, identycznie jak te. No i zaraz, jeszcze miałem sztyr niemiecki taki do robienia rechew i tego, takie na wysokiej nodze. Widzieliście takie kowadło? Szparu. Z jednej strony okrągłe, z drugiej, a ta powierzchnia do kucia to dosłownie tylko taki kanciak jak na I ono ma dwa rogi takie jak kotwica wyglądają odwrócone. Jak dosłownie, jeden róg do kanta, a drugi okrągły. No to szparuk na to mówię. Szparuch, a u nas mówili na to sztyr. No i te dwa kowadła to, jak to się mówi, ręka w rękę, w porządku, dziękujemy. Wilk syty, owca cała. I w ten sposób zdobyłem ten walec miejski, co tam, na którym jest kowadło zamocowane. To waży ponad 200 kg ten walcik. Środek żeliwo, pancerz stalowy. No cacy. Zobaczymy, czy działa? No zobaczymy. Zobaczymy, ach, zabójcza. Można przedziałek zrobić, nie? Zabójcza. Idziemy. No, dawać chłopie, zobaczymy, co z tego wyszło. Ja tylko stałem się patrzyłem. No. Ja mogę powiedzieć, że sam ją zrobiłem jak chcecie. Nie ma problemu. Zaraz sprawdzimy, czy będzie dobre. Jeżeli będzie zła, to ty.
Sukces ma wielu W ojców. sumie ty to ostrzyłeś. O, Chyba działa, nie? Działa! O, kruca fuks. A my też w szoku, także. ja chyba w największym. Panowie z Dębowej Kuźni, na czele z szefem Krzysztofem, dziękuję Wam za dobrze wykonaną pracę. Dziękuję, że w ogóle chcieliście się tego podjąć, że przyjechaliście, że jak to się, no podołaliście temu wyzwaniu. No i dziś jeszcze zrobiliście siekierę u mnie, która po prostu, jak widać, no przed chwilą ją testowałem, naprawdę jest dobra. To nie ma dyskusji. Umieją robić siekiery i na pewno sprostają oczekiwaniom internautów. Dziękuję Wam bardzo. Dziękujemy Panie Romku za Również. możliwość współpracy. Również dziękujemy za świetną zabawę. Tak, za udostępnienie warsztatu. Serdecznie pozdrawiam Dariusza Zembalę, Jacka Wolfa, Kacpra Rogoza, Arkadiusza Malewicza, Szymona Zająca, Jakuba Golana, Dawida Kosiorka oraz Franciszka Jabłońskiego. I dziękuję za wsparcie kanału Romek Zaklinacz Byków.